Samo położenie Siedlęcina jest również dość ciekawe. Jest to miejscowość powstała już w drugiej połowie XIII wieku jako Rudgersdorf czy Rudigersdorf, a więc możemy stwierdzić, że zasadźcą tej miejscowości był niejaki Rudiger. Natomiast wtedy, kiedy wieża powstała, była to już w pełni własność książęca i Henryk Jaworski i jego żona Agnieszka z Przemyślidów są uważani za tych, którzy doprowadzili do powstania i wykreowania tego obiektu w formie, która w większości zachowała się do dziś i to też jest bardzo duża rzadkość, że mimo już ponad 700 lat historii tego obiektu jest im niewiele przekształceń i bardzo wiele wnętrz wygląda tak, jak wtedy, kiedy powstały, czyli w drugiej dekadzie XIV wieku. Czy wieża w Siedlęcinie mówi coś o osobie fundatora, o Henryku I Jaworskim? Na pewno tak. Już jej skala jest to jedna z największych wież mieszkalnych w Europie Środkowej, zbudowana na planie prostokąta o wymiarach prawie 22 na prawie 16 metrów, ponad 20-metrowej wysokości i kilkunastometrowej wysokości konstrukcji dachu, a więc już tu widać duże ambicje i aspiracje osoby księcia, który wzniósł tak potężną rezydencję. Druga rzecz to wyposażenie tej wieży. Nie zachowało się zbyt wiele z bogatych zapewne wnętrz, poza malowidłami, które już tutaj pokazują ogromną wyjątkowość tego miejsca. Otóż w wieży w Siedlęcinie znajdują się najstarsze w Polsce malowidła o świeckiej tematyce, według niektórych datowane na czwartą dekadę XIV wieku. Są przypuszczenia, że mogą być nieco starsze, nawet z końcówki drugiej dekady XIV stulecia. I tematyka, czyli legenda o Sir Lancelocie z Jeziora. To jedyne w tej chwili znane na świecie miejsce, gdzie zachowały się malowidła przedstawiające tę właśnie legendę, jedną z głównych legend arturiańskich, in situ na tego typu malowidłach. Artysta również nie pochodził stąd, gdyż według historyków sztuki, głównie tutaj według wyników badań prowadzonych przez doktora Jacka Witkowskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, artysta musiał pochodzić z dzisiejszego pogranicza niemiecko-szwajcarskiego, z okolic takich ośrodków miejskich jak Konstancja czy Zurich. Funkcja mieszkalna to też taka funkcja bardziej reprezentacyjna. To nie była siedziba stale zamieszkiwana. Wydaje się, że zbudowana na terenach łowieckich, niedaleko Jeleniej Góry, w lasach, w których można było polować i wiemy, że książę w tych lasach polował, nad Bobrem, przy przeprawie przez Bóbr. Być może tutaj też mamy informacje o jakiejś innej funkcji, czy pobieraniu myta od kupców, którzy tędy wędrowali, bo mamy z jednej strony przejście przez Bóbr, a z drugiej strony szlak handlowy, który biegł wzdłuż Bobru, od Jeleniej Góry poprzez miasteczka takie jak Wleń i Lwówek Śląski i dalej na północ w kierunku Bolesławca, czyli jedna z dróg, które pozwalały opuścić Kotlinę Jeleniogórską bez przechodzenia przez wysokie przełęcze, których pokonanie było konieczne, gdybyśmy próbowali wydostać się z tego rejonu w innym kierunku.